Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Piotr Dubiela, jestem autorem bloga Tu jest Bug. W dzisiejszym materiale podzielę się z Tobą 4 poradami, które sprawdziły się w trakcie mojej 10-letniej pracy testera i być może pomogą również Tobie, jeśli dopiero zaczynasz lub planujesz karierę testera oprogramowania. Upewnij się, że testowanie jest dla Ciebie. Możesz mieć nie do końca prawdziwe przekonanie, że IT to kasa, kasa, kasa. Może tak jest dla jakiejś wybranej grupy, ale nie dla wszystkich i zdecydowanie nie dla początkujących. Na start otrzymasz prawdopodobnie teraz minimalne wynagrodzenie, które będzie rosło wraz z Twoim doświadczeniem i umiejętnościami. Jeśli nie spodoba Ci się testowanie, to gwarantuję Ci, że i przyszłe wypłaty również Ci się nie spodobają. Dlatego upewnij się, że jest to dla Ciebie. Zobacz, jak wygląda egzamin STQB. Popytaj ludzi, którzy już się tym zajmują, jak wygląda ich codzienność, wyzwania, jakie mają spotkania, jaki jest flow ich pracy. Dobrą okazją ku temu są meetupy, czyli spotkania ludzi z branży. Na przykład w Gdańsku fajnie działa grupa Trójka. Możesz też przejrzeć lub przeczytać jakąś książkę o testowaniu, na przykład zawód tester. Nie bój się wyzwań w pracy. Jeśli dopiero zaczynasz pracę na stanowisku, to nie ma wobec Ciebie wielkich oczekiwań. Dlatego jeśli nie uda Ci się zrobić trudnego zadania, to nikt nie będzie miał o to do Ciebie pretensji. Natomiast jeśli Ci się powiedzie, to nie tylko poprawisz swoją pozycję w zespole, ale również dorzucisz cegiełkę do budowy swojego pozytywnego obrazu siebie i będziesz gotowy na kolejne wyzwania. Kiedy ja zaczynałem pracę, to pojawiło się zadanie w zespole do przemigrowania iluś tysięcy test case'ów z jednego systemu do drugiego. Menadżer szukał kogoś, kto to po prostu przekopiuje na zasadzie Ctrl-C, Ctrl-V. Możesz sobie łatwo wyobrazić, że nie było zbyt wielu chętnych. Ja sam również nie przepadam za tendencyjnymi zadaniami, ale postanowiłem tutaj się dogadać, że w ramach czasu na kopiuj wklej spróbuję napisać skrypt, który zrobi taką migrację w kilka chwil. Oczywiście nie obyło się bez problemów i szukania pomocy, ale ostatecznie skrypt się udał, a w późniejszym czasie można go było użyć ponownie do podobnego problemu. Do dziś pamiętam tą sytuację i pozytywny wpływ, jaki miała na mój dalszy rozwój. Traktuj się jak jednoosobową firmę, niezależnie od formy Twojego zatrudnienia. Każda firma nastawiona jest na długoterminowy zysk, dlatego przy wyborze projektu powinieneś kierować się tym, co ten projekt Ci da w dłuższej perspektywie. Czy dzięki niemu staniesz się bardziej atrakcyjny na rynku pracy, a może technologie są przestarzałe lub niszowe i ciężko będzie Ci się odnaleźć za parę lat. Możesz scenić sobie spokój, brak konieczności rozwoju, ale co jakiś czas zarówno projekty, jak i firmy upadają. I co wtedy? Myśląc długoterminowo i podejmując projekty z popularnymi technologiami, zawsze łatwiej będzie Ci się odnaleźć na rynku pracy. Dlatego planuj swoją przyszłość. Chcesz iść w automaty? Zobacz, jakie są trendy. Wejdź na przykład na Just Join IT lub No Fluff Jobs i zobacz, jakie kompetencje musi mieć tester automatyczny i zacznij szukać projektów, które umożliwią Ci ich nabycie. Czwarta zasada to 3K, czyli komunikacja, komunikacja i komunikacja. IT to skrót od Information Technology, czyli cała nasza branża skupia się na ułatwianiu komunikacji pomiędzy ludźmi, klientami i firmami. Szczególnie w roli testera lub analityka biznesowego przydatna jest umiejętność właściwej komunikacji. Nierzadko będziesz musiał zakomunikować komuś, że praca, nad którą spędził ostatnie tygodnie, jest niekompletna lub wadliwa. Może to wywołać różne emocje. Dlatego ważne jest, aby zakomunikować to w taki sposób, aby obie strony wyszły zadowolone. Jak możesz poprawić swoją komunikację? Możesz na przykład znaleźć sobie tak zwany role model, czyli osobę, na przykład w Twoim otoczeniu lub internecie,
która według Ciebie świetnie komunikuje się z innymi. Postaraj się jej przyjrzeć i zobacz, co robisz inaczej od tej osoby, a następnie spróbuj ją naśladować i zobacz, jakie będą tego efekty. Innym sposobem jest czytanie książek o komunikacji. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Moją ulubioną książką jest pozycja pana Carnegiego pod tytułem Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Przedstawia ona bardzo wiele prawdziwych historii, które łatwo zapamiętać i wyciągnąć z nich naprawdę przydatne wnioski. Przykładowo, jest tam historia o panu, który chodzi łowić ryby. Mimo że sam uwielbia truskawki, to jednak idąc na ryby bierze ze sobą robaki, bo to jest zdecydowanie smaczniejszy posiłek dla nich niż truskawki. Z tego rodzi się podstawa w komunikacji. Musisz mówić o tym, co jest ważne dla Twojego odbiorcy. Takich zasad i historii jest całkiem sporo, więc serdecznie polecam Ci tą pozycję. W sumie to mam dla Ciebie jeszcze jedną radę, 5. Kto wie, czy nie najważniejszą. Brzmi ona: edukuj się niezależnie od tego, jak dużo wiesz. Jeśli założymy bowiem, że są tylko 2 stany, wzrost i upadek, to nie edukując się, zaczynasz się cofać. Pamiętaj, jesteś jednoosobową firmą, więc musisz być nastawiony na ciągły rozwój. Nawiązując do poprzednich rad, nie ucz się byle czego. Sprawdź, czy jest zapotrzebowanie na rynku na to, czego chcesz się uczyć. Pamiętaj też, że wiedza jest bezużyteczna, jeśli nie jest stosowana. Powtórzę to jeszcze raz. Wiedza jest bezużyteczna, jeśli nie jest stosowana. Jeśli widzisz, że jest zapotrzebowanie na Pythona, ale w Twoim projekcie jest używana Java do automatyzacji testów, to o ile nie planujesz zmienić projektu w najbliższej przyszłości, to nie warto uczyć się Pythona. Nie będziesz miał przecież jak go wykorzystać. Tak samo jest z bibliotekami. Co zrobisz, jeśli na rynku masz popularne Selenium i Playwright? Ty już coś wiesz o Selenium i jest on stosowany w Twoim projekcie, ale chcesz się uczyć Playwright. W takim przypadku będziesz musiał zmienić projekt albo skupić się na doskonaleniu Selenium, bądź pracować nad kompetencjami miękkimi. One zawsze się przydadzą. Rynek edukacyjny jest ogromny. Są zarówno płatne szkolenia, kursy, jak i bezpłatne materiały w postaci artykułów, wideo, a także książek. Dlatego zastanów się, co Ci się przyda i zarezerwuj sobie chociaż te 15 minut dziennie na swój ciągły rozwój. Pozwoli Ci to czuć się pewniej na rynku pracy i poprawi Twój własny obraz Ciebie. Powodzenia! Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał był dla Ciebie pomocny. Jeśli tak, to nie zawahaj się go polajkować. A jeśli jeszcze tego nie robisz, to zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału. Ciebie to niewiele kosztuje, a mi daje naprawdę potężnego kopa motywacyjnego do tworzenia kolejnych materiałów. Dzięki i do zobaczenia.